No i mamy problem z silnikiem, awaria, nie byłoby fajnie, żeby było wszystko normalnie. Zaraz wam pokażemy, jak wygląda ten pokój w środku. Chciałem ogólnie coś bardziej budżetowego, ale po prostu nie było. Chłopaki z Petardy mają zamiar zrobić pierwszego grilla gdzieś w ogóle na wyjeździe. Mamy chyba wszystko, co potrzebujemy do tego, aby sobie zrobić grilla w tej pięknej dziczy. Bear Grylls chyba nie byłby zadowolony. Zobaczcie, co tu się robi! No takiego grilla to żeśmy sobie w ogóle nie marzyli nawet! Co mi się udało zrobić na szybko na tym grillu? Kiełbasa albańska w wersji well done. No i mamy problem z silnikiem, awaria, nie byłoby fajnie, żeby było wszystko normalnie. Teraz po prostu chcemy sprawdzić, czy jest olej, bo w związku z tym, że kiedyś mieliśmy taką samą sytuację, to zobaczymy, czy jest olejek. Ale Robert wcześniej wspominał, że jak jest check engine, żeby się tym nie przejmować, generalnie my się tym nie przejmujemy, ale dla pewności sprawdzimy, czy wszystko jest ok, tak? Hitry ma tutaj chusteczkę, to zaraz sprawdzimy sobie pagnecik. Olej jest w połowie. Okej, więc wszystko będzie w porządku, Tak jak Robert wspomniał, nie ma tu ścieków, chociaż tutaj nie wiem, czy na wycieku, no. Coś tu jest i tak, Marcin. Czemu? No widzę, że leci kurwa. Ale to skąd wiesz, że tu leci? Czy tu może leci już od dawna? Tak, jest mokry. No, mokre od dawna jest, tak? A to... Stać papier i będzie ok. No, w każdym razie papierek nasączy się tym olejkiem i wtedy nie będzie nic ciekło. No ale olej jest, w każdym razie olej jest, więc jedziemy generalnie, sprawdzimy, co się nie będzie coś działo po drodze i tyle. Jesteśmy na trasie do tego głównego miejsca na 2 dni i trzeba przyznać, że słoneczka nie ma, ale widoki są naprawdę bardzo fajne. Woda zielona, ona w słońcu pewnie jest taka sama turkusowa. Tu chłopaki na motorach jadą z Włoch, zobaczcie sobie. O, zdjęcia sobie robią w trakcie jazdy, więc trzeba powiedzieć szczerze, że miejscóweczka jest bardzo fajna. Cisza, spokój, daleko od ludzi i to właśnie jest to, co chłopaki z Petardy lubią najbardziej, Chytry, nie? O, musi być fajnie. No, tam na dole Dobra. macie łódeczkę, po prostu darda, no. Chłopaki z Petardy uwielbiają takie miejsca i to miejsce właśnie jest takie, jakie my lubimy najbardziej. Powiemy wam, jak wygląda w ogóle ta droga do tego jeziora, w sensie jesteśmy w ogóle nad jeziorem, ale powiemy wam, jak wygląda w ogóle ta droga. Nawet wam pokażemy. Nawet wam pokażemy, bo Chytry właśnie teraz nagrywa. No i tak naprawdę ta droga wygląda w taki sposób, że jedziemy A teraz wam nagram z domu. 5 na godzinę, 2 na godzinę, bo miejscami jest dobra, a miejscami jest w tak kiepskim stanie, że no wypadałoby tutaj pojechać SUV-em. Teraz na przykład jest ten lepszy kawałek, ale czasami jest po prostu masakra. Nawet jak ta droga asfaltowa jest drogą asfaltową, a nie dziurawą, to tam są, na tym drodze są takie muldy, bym powiedział, i to generalnie bardzo was zwalnia. Także jak będziecie tutaj kiedyś jechali, to pamiętajcie o tym, żeby jechać bezpiecznie i odpowiednim samochodem. Tak, faktem, może tu przejechać zwykłą osobówką, bo my jedziemy, Robert nam taką właśnie osobówkę dał, ale my jeździmy ostrożnie, I tak bezpiecznie i tak należy. Także nie jeździcie, nie szarżujcie, bo chodzi o wasze zdrowie przede wszystkim, a 2, dbajcie o czyjś sprzęt.
W każdym razie dojechaliśmy na miejsce. Fajnie jest, naprawdę jest fajnie. Nie narzekamy, jeszcze nie, Ja nie wiem, jeszcze odcięcie. Chytry nie widział pokoju, ja już byłem zobaczyć i jak na takie, bym powiedział, zadupie, bo trzeba powiedzieć, że to jest zadupie. Jechaliśmy tutaj chyba z 1,5 godziny, a tak naprawdę, Co? no Wyjechaliśmy o godzinie... tu, ale nie, samą tą drogą koło tego jeziora jechaliśmy może z 1,5 godziny, tak? A droga ma długość 30 km. A zobaczcie sobie tutaj, jakie to są widoki. Naprawdę. Petarda. A na dole tam jest jezioro, którego tutaj tak naprawdę na razie nie widać, ale zaraz zrobimy sobie grilla i pójdziemy. Zaraz wam pokażemy, jak wygląda ten pokój w środku. Chciałem ogólnie coś bardziej budżetowego, ale po prostu nie było. Oni tu mają grilla, zobaczcie jakiego mają tu grilla. Bez wózka, kurwa. wózka dziecięcego, nie? Ale Wiesz co? bierzemy to. Chyba nie skorzystam. Jest tak zardzewiały, że nie ma opcji. Idziemy teraz na górę, to pokażemy wam, jak to miejsce wygląda. Ogólnie budynek wygląda tak, naprawdę bardzo w Good porządku. morning. Hello. No. Budynek wygląda naprawdę bardzo w porządku. Zobaczcie sobie. Widać, że ten kamień, który tutaj jest, to jest kamień naturalny. Zobacz, Chytry. Kamień naturalny. Naprawdę wygląda to Tapeta. w porządku. Tak, to jest tapeta. Tam jest coś tapeta. Zobaczcie sobie tutaj. Korytarzyk. Pokoiki. Zobacz, mają grilla tutaj. Z No. Aha, no. Idealnie. No plastikowy jest, no to jest najlepszy, nie? Zobaczcie sobie tutaj. Pokoiki. To akurat nie jest nasz, bo nasz znajduje się tutaj na samym końcu, czyli ten oto tutaj. Chytry, zapraszam cię do naszego pokoiku. Mamy do... Zobaczcie, powiedzcie sobie szczerze. Wygląda to Prysznic standard. standard, czyli lejesz wszędzie, gdzie jest poparcie. Srasz i jednocześnie się kąpiesz. Dokładnie, nie? Ale zobaczcie sobie tutaj. Kurwa, ty, brand new. Zobaczcie, pomalowane ściany, drewniany Zero sufit, używa. klima jest, łóżeczka. Zobaczcie te łóżeczka, zobaczcie. Naprawdę, łóżeczka, podłoga fajnie zrobiona. Widać, że naprawdę przyłożyli się do tego tutaj, żeby to wyglądało w porządku. Pokażę wam jeszcze kibel. Czy ogólnie to powiem wam szczerze, oczekiwałem, że będziemy spali w jakimś gównie. No jeżeli będzie na wczesność, to chyba najfajniej. Najfajniej, no. Oczekiwałem, że będziemy spali w jakimś gównie, ale najgorsze jest to, że tu w tym miejscu, gdzie zatrzymaliśmy się, no tak naprawdę nie ma w ogóle żadnego wyboru, żebyście mieli takie gówno, totalne gówno, tak? Chłopaki z petardy lubią tanio, ale niestety nie zawsze jest tanio, bo nie zawsze jest miejsce, żeby się przespać tanio. Ale zobaczcie tutaj, proszę bardzo, kibelek. Standardowo oczywiście, lejecie po wszystkim. Tu boilerek, ale przynajmniej zobaczcie, wszystko jest tak, powinno być. Szefie, piweczka. Piwko wpada, także idziemy sobie pospacerować na zdrowie. Idziemy generalnie zrobić sobie grilla, tylko potrzebujemy wziąć sobie od tutaj tych właścicieli nóż i znajdziemy sobie jakąś fajną miejscóweczkę. Mamy zapalniczkę, mamy generalnie wszystko, co jest potrzebne, żeby tego grilla zrealizować. Chłopaki z petardy robią tak naprawdę pierwszego grilla, przepraszam, mają zamiar zrobić pierwszego grilla na wyjeździe. Nie licząc tego grilla, którego oglądaliście wcześniej, to był Q&A, ale to było u nas w naszej miejscówce. Więc idziemy teraz do samego dołu tego jeziora. Miejmy nadzieję, że tam jest jakaś fajna miejscóweczka, co się znajdzie. Tu jest chrust, tu jest mnóstwo, więc znajdziemy sobie jakieś patyczki, zapalimy sobie i kiełbaskę sobie zrobimy. Strzałeczki mówią Lake View, czyli tam jest na dół się idzie, więc my też idziemy. Przestawię ten znak, żeby tam w ogóle nikt nie chodził, żeby była to kompletna dzicz i żebyśmy byli tylko my i nikt więcej, ale nie ma takiej możliwości, bo jest podjazd, więc pewnie tam ktoś się na dole znajdzie. Tutaj sobie ktoś konstruuje taką chałupkę. Nie wiem, co to w ogóle ma na celu i co to w ogóle będzie, ale Zbieranie siana pewnie. możliwe, że będą tutaj zbierać siano, nie? Albo robią następny apartament. Kratka na grilla.
No, bierz ją, bierz ją. I pod prądem. Idziemy na sam dół generalnie tam do Lake tego View jeziora, Escobar. więc zaraz zobaczymy. Znaczy wiesz, to nie znaczy, że jak tam pójdziemy, to będziemy mogli zrobić grilla, bo to może do kogoś należy i nas opierdolą i wygonią, nie? Mamy taki przesmyk tutaj. Już myśleliśmy, że będziemy się musieli wrócić, ponieważ tam ta droga szła do czyjejś posiadłości, a tu taki przesmyk jest. Tylko że zobaczcie sobie sami, w jakim stanie jest w ogóle to przejście, tak? Tu w ogóle nie ma żadnych schodów. To są po prostu kamienie powrzucane. I po prostu wygląda to, jakby to było jakieś dno rzeki, bo jest wpis do kamieni oczywiście, nie? No i ty, chytry, tu w ogóle się idzie jakimś mostkiem, stary. Ty, tu w ogóle płynie woda. Zobaczcie, to chyba faktycznie tutaj to, co ja mówię, to chyba ma jakiś sens, bo to wygląda na to, że tu po prostu płynie tędy woda, jak jest kupa śniegu gdzieś tam w górach, nie? Lake View. Lake View jak nic. Zaraz tu jebnie deszczem, jest chłopie kaput. A zobaczcie tutaj, co tu się dzieje w ogóle. Coś mi się wydaje, że chyba z tego grilla to będzie, wiesz co, tylko i wyłącznie pomysł. Dobra, ale patrz, jakby coś, Zawsze możemy to przejść. to mamy tutaj takie schronienie, bunkier. Bomba! Bunkier petardy. No, mamy bunkier petardy. Pomysł zrobienia sobie grilla w takiej dziczy jest całkiem ciekawy. Tryb doszedł do wniosku, że Mamy kratę. mamy kratę do grilla, tak? Hello! Jakiś lokal tutaj idzie. Zobaczcie sobie z tyłu. Tam to jest taka, bym powiedział, burza tam, że się w głowie nie mieści. Chyba nie będziemy mieli szczęścia, coś mi się zdaje, jeżeli chodzi o tego grilla, tak? Zaczniemy rozpalać grilla i zaraz będziemy musieli uciekać. Ale miejscówka Miejscówka jest bomba. fajna. Taka Dokładnie, taka dzika. Taka epicka, dzika. Po grillu pójdziemy sobie tam na górę, na drugą stronę tej zapory. Już myśleliśmy, że mamy grilla, a tu jest lodówka. jest podłączony prąd. A tu jest lodówka wkopana. Pewnie tam jakaś pompa jest albo coś, no nie? Tak, pompa. Tu jest, zobaczcie. To jest schowek na pompę, kurwa. To jest schowek na pompę po prostu, tak? Tu macie jakiś taki przewód. Zakładam, że on jest przewodem wodnym. Mamy chyba wszystko, co potrzebujemy do tego, aby sobie zrobić grilla w tej pięknej dziczy. Kratka jest. Ty jeszcze poszukaj trochę patyków. Bo jak się ten grill rozpali, a to drewno jest tak suche, to może nam braknąć opału. Powiem wam coś ciekawego. Szukałem drewna na rozpałkę, tam gdzie chytry zaczął konstruować naszego grilla. I znalazłem taką miejscówkę nad samym jeziorem. Zobaczcie sobie. Grill, Podoba. czadowa, trawka, woda generalnie. Cisza, spokój. To, co chłopaki z petardu uwielbiają najbardziej. Natura przede wszystkim. Zobaczcie, tu nie ma nic dookoła, tylko góry, jezioro Tyle patrz. i potężna góra z tyłu. I mamy co? Mamy grillka, zaraz go rozpalamy. Będziemy jeść kiełbachę. Chytry. Bear Grylls chyba nie byłby z nas zadowolony. Robienie grilla w takich warunkach jest po prostu zajebiste. Zajebiste, no. Szczególnie jak jesteście na łonie natury i nic dookoła nie ma. Zróbmy takie ognicho, chłopie, kurwa, w chuj wielkie. Zaraz się ściemni, kurwa, wiesz, wyjdzie, przyjdą. No, powoli się rozpala, zobaczcie. To chyba jest najlepszy grill w moim życiu, bym ci powiedział. Po takich warunków, jak tutaj mamy, to naprawdę Woda. nigdy... Woda. Góry. No patrzcie. Petarda. I powiem wam coś jeszcze. Teraz jest grill, a za chwilę będzie walet. Sprawdźmy w ogóle, jaka jest temperatura tej wody. Powiem ci, stary, sztosiwo. Sztosiwo. No, będzie chyba kompanko. Będzie tą paką. No się już będzie dobrze. Trochę się, bym powiedział, nie to, że rozpadało, bo kropi, Ale walet i tak skoczy. ale walet i tak skoczy. Kurwa, zostaw trochę tego piwa, by wypierdoli wszystko, No to 3 łyżki. ale poczekaj, no to się napić, jak się będzie jadło, a nie kurwa teraz już grzmocisz. Ja już wiem. Co jesz, kurwa? Fajnie nam to poszło, powiem ci, kurwa, tak elegancko. To dokładna ta kiełba, to mieliśmy dzisiaj rano. Przezajebista będzie. Aczkolwiek nie ukrywam, że tęsknię za Polską.
Zaczęło padać i próbujemy osłonić tego grilla, bo nam kiełbasa smoknie. Ale petarda! Ale wieje, najlepsze jest to, zobacz na wodę, nie? No. Jak się nagle wzniosła. Zrobiły się fale na tym jeziorze, Brawo! jakbyśmy byli gdzieś nad morzem. Zawijamy się do bunkra. Zobaczcie, co tu się robi. No takiego grilla to żeśmy sobie w ogóle nie marzyli nawet. Zajebiście, petarda! Będziemy mieć mokre buty, stary. Pada grad. Pada grad. No trzeba przyznać, że pogoda się nie wypaliła. No i musieliśmy schować się do tego bunkru, przez który przechodziliśmy wcześniej. W końcu się przydała Okej. pelerynka. Dobra. To śpimy to W każdym razie budżet, nie? mamy grilla teraz. Właśnie tutaj, jak widzicie, w tym bunkrze. Także lepiej się nie dało. Trudno. Posiedzielibyśmy sobie troszkę tam dłużej. Miała być kąpiel w jeziorze. No ale trudno. Nie ma nic straconego, tak? Siadamy teraz sobie tutaj w środku. No i zjemy sobie po kiełbasce. Tylko wiesz co, chytry ten bunkier zaczyna przemakać. Zobaczcie sobie tutaj. No. Siadamy sobie na tym wygodnym, bym powiedział, kocyku, który tutaj chytry zrobił na tych pięknych kamyczkach. Siadamy, jemy grilla. Typowe wyprawy z petardą. No lepiej się generalnie nie da. Chyba Przygoda pierwszy na raz. całego generalnie. W kompletnej dziczy, nie ma za co. W kompletnej dziczy, grill w bunkrze. Po prostu bajka. Zobaczcie, co mi się udało zrobić na szybko na tym grillu. Kiełbasa albańska w wersji well done. No. Where from? No. Piwko. Tirana. Proszę bardzo, wpada. Cebulka. Cebulka nie do końca zrobiona. Masz kebaba, chytry. Survival to jest to, co chłopaki z petardy lubią najbardziej. Yo. Jak cebulka? Cebula zawsze dobra. Cebula jak cebula. Zrobiona to nie jest, no. Cebula to nie jest, no. No ale A i tak jest pięknie. tak jest pięknie. Tak naprawdę jest problem z budżetem, bo żeśmy dosyć mocno poszaleli i wiele nie mamy, więc próbujemy się ratować własnymi pomysłami. Ja mam węglik spiekany. Ja też sobie piekam sam mocno. Chyba skończy się na czymś tanim w hotelu, no kurwa, dalej głodny. Nie jemy nic. Nie ma kasy. Wiesz co, chytry? Jest jeden problem. Jak zacznie bardziej padać deszcz, a na to się zanosi, zobacz tam Chuj tam wali. wali tam jak nic, to tędy będzie płynęła rzeka. A my siedzimy właśnie w tym miejscu. Powiem ci, No. że chyba kurwa masz rację. No i skończymy z powrotem na brzegu jeziora. Ty już leci. Nie wiem czy widzicie, ale muci strasznie. Przejdzie za chwilę. No przejdzie. Ale powietrze jest dużo świeższe. Chyba wolałbym słońce. Chyba ja też. Kurwa, kapie mi z tego bunkru, chytry. A do mózgu. Chyba nie jest ma. No chytry. Kurwa. Wszystko zaczyna przemakać. Spierdalamy stąd chyba. Co tu się odpierdala? Nie, jest okej. To mamy pecha, moi drodzy. Ale nie poddajemy się. Bo chłopaki z petardy to nie p***y. To jest teraz problem. Tu idziemy do głównej drogi tam. Pojedziemy? No, do głównej drogi. Powiem wam szczerze, że nam się mega podoba. A wam jak się podoba ta impreza? Łapkowca! W każdym razie, jeżeli podobają się wam nasze filmy, Ale petarda! to zostawcie subskrypcję, lajka pod filmem i komentarz. Będziemy wdzięczni. Nara! Nara! Zobaczcie, jak się rozpadało. A jest jeden problem. Chytry zapomniał wziąć noża stamtąd, który pożyczyliśmy od tej pani. No i teraz musiał tam z powrotem iść pod tą pelerynką. Wali strasznie. A chytry tam idzie po ten nożyk. Słuchajcie, musiałem się wrócić tutaj, ponieważ zostawiłem nożyk pani, której obiecałem, że go zwrócę. O, na kiełbaski na grilla. I wróciłem się jakieś 20 minut z buta, żeby jej ten nóż oddać.
A wcześniej kuzyn do mnie mówi: Chytry, pierdolamy, bo się zrobi rzeka. O, już się robi rzeka, patrzcie. Petarda! Oczywiście tego gnoju nie zostawię. Jak reszta osób, które nie dbają o miejsca, w których trzeba po prostu nie śmiecić. Także wszystko. Bardzo się cieszę, że mam ten nóż, bo trochę było mi głupio, że wiecie, wziąłem od kobitki nóż, obiecałem, że wrócę, a nie wróciłem z nim. Więc niestety w deszczu musiałem pójść tam po ten mostek, patrzę, co się dzieje, patrz. Leje jak 150. Dobra, idę do solarza, bo się pewnie o mnie martwi. Każdego szkoda. To jest jego problem, nie mój problem. Bo jak ma problem, to no problem. 1 hour later. Patrzcie, to jest to strona. Skała, która może nam walnąć w głowę. No powiem wam szczerze, że może nie widać tutaj tego, ale jest petarda. Petarda jest. Powiem wam, tak jak tu Chytry przed chwilą powiedział, gdyby tu była pogoda, to tu by była naprawdę istna petarda, tak? No ale cóż można powiedzieć, patrzcie. To jest ta barka, na którą wjeżdżają samochody, zobaczcie sobie tutaj. No i płyniecie sobie do Fierzy i z powrotem generalnie, tak? Ładnie to naprawdę musi być, jak tu świeci słońce, to musi być po prostu petarda, tak? No ale co zrobić? Nie ma słońca, no to petardy generalnie nie ma. Dzień dobry, witamy wszystkich. Dzień czwarty naszej wyprawy z petardą. Tutaj Chytry jeszcze leży, dosypia. Niestety musieliśmy zmienić nasze plany z racji tego, że cały czas leje deszcz, ale to widzieliście wczoraj. Nasze kapoki leżą tutaj na dole. Zobaczcie, mata ochronna z wczorajszego dnia. No cóż, mieliśmy dzisiaj jechać na ten prom wzdłuż tego jeziora, no ale niestety nie wypaliło. Leje cały czas tak ostro, że się w pale nie mieści. No i musimy jechać gdzie indziej. Może nawet fajnie, z racji tego, że zamiast spędzić 2 dni w Czarnogórze, spędzimy 3 dni, także będzie bomba. Także byćcie z nami, idziemy zaraz na śniadanie, pokażę wam, co tam nam zaserwują. Wstajemy, przygotowujemy się, ciśniemy. Tylko jest jeden problem. Na tej trasie, jak widzieliście, są takie dziury, że teraz one będą wypełnione wodą i teraz jazda tą drogą w takim stanie może być naprawdę utrudniona, bo nie widzicie tych największych po prostu zapadlisk, tak? Ale cóż, no nie mamy innej możliwości. Także widzimy się na śniadanku. Yo! A tak, żeby nie być gołosłownym, no to zobaczcie sobie, co tu się dzieje, prawda? Ogólnie miejsce jest naprawdę fajne, ale to co z tego, jak leje deszcz? Taką pogodę no nie da się nic zrobić. Także decyzja podjęta i robimy wypadzik. Dobra, jesteśmy gotowi, idziemy na śniadanko i będziemy zaraz wyruszać naszą trasę. Także do zobaczenia na dole. Pokażę wam, co tutaj nam zaserwują w tym odległym miejscu od cywilizacji. Jajeczko, I kiełbaska. ta kiełbaska, którą żeśmy wczoraj mieli, co prawda na grillu, to ona nie była zbytnio smaczna. Może jak ją podsmażycie na olejku, to może będzie fajnie smakowała, ale ona wczoraj z tego grilla nie była zbytnio dobra. Ale i tak jest ładnie. Zobaczcie, jaką mamy piękną pogodę. Wczoraj zaczęło padać na grillu i tak naprawdę nie skończyło. Widać tak stało.
I tak naprawdę nie skończyło padać do dzisiaj, tak? Mamy tylko taką jedną nadzieję, że jak będziemy jechać już z powrotem, to tam było dużo takich właśnie wyschniętych rzek, które gdzieś tam spływają z gór. I dzięki temu, że teraz było mnóstwo deszczu, to Zdarzył się przepiękne wodospady jak w Niagara. Ale fajnie by było, gdyby z tych wyschniętych rzek stworzyły się jakieś, bym powiedział, małe Ale nie wodospady. jest, no, Ty, chytry, tam po drugiej stronie zobacz, robi się wodospad. Coś się robiło, no. Stary, nawet nawet tego nie pokazuję, nie będziecie tego widzieć, ponieważ to jest dosyć daleko, a GoPro nie przybliża, ale mogę wam powiedzieć, że jest wodospad. Zaczęło się przejaśniać, kiedy pokoik zapłacony, 40 euraczy za nocleg. Tak naprawdę mieliśmy trochę leków, które nam zostały, bo mieliśmy tutaj zostać jeszcze jeden dzień, no ale okej, wydaliśmy je, zapłaciliśmy 20 euro i 2000 leków, co daje dodatkowe 20 euro. Robią nam teraz śniadanko i co? Jemy sobie. Jakbyście chcieli sobie tutaj przyjechać i poglądać sobie albańskiej telewizji, proszę bardzo, macie taką tutaj możliwość. Zobaczcie, tak naprawdę tutaj w Albanii, patrzcie, taka tradycja tutaj jest, bym powiedział, że każdy stół jest przykrywany właśnie takim czymś tutaj. Państwo przynieśli nam tutaj śniadanko, proszę bardzo, bardzo skromne, trzeba powiedzieć szczerze, ale tak naprawdę co więcej potrzeba. Zobaczcie, jajeczko sadzone, pomidorek, ogórek, kawałek serka. Tu nie wiemy, co to w ogóle jest, próbowałem to już, nawet bardzo smaczne. Takie ciasteczka, bym powiedział. Dżem z fig, bardzo dobry dżemik. Także jemy i spadamy. Ale chytry, przestało padać, ty. No coś tu przestało. Oh my god. Zobaczcie. To przynajmniej będzie nam się lepiej jechało, bo jadąc jak pada deszcz, to nie jest fajnie, ale... Petarda, dobra. Idziemy na szybki stolec do góry i spadamy. Na sam koniec, zobaczcie, tutaj chytry lata dronem po to, aby wam nagrać coś ciekawego z tego miejsca. Fajnie wyszły ujęcia, no. No nie jest to piękna pogoda, no ale cóż, nie możemy narzekać, bo robimy to, co mamy, więc on tu sobie jeszcze lata, ja już jestem przygotowany, spokojnie, zaraz wyruszamy, także zobaczcie sobie, co tutaj mamy dla was przygotowane właśnie z tego pięknego miejsca, z lotu ptaka. Zatrzymaliśmy się właśnie tutaj, ponieważ dwie rzeczy mamy. Jedna rzecz, tam są takie dwie chatki, nie wiem czy widać między tym, o tutaj. I wczoraj się zastanawialiśmy, jak oni tam dojeżdżają. I Gostek normalnie ma tutaj taką łódeczkę, tu widać taki ślad. Ma taką łódeczkę i sobie tam nią dopływa. Co robi? Nie wiem. Ale idziemy teraz z Solarzem na kolejny exploring. Zauważyliśmy, że pojawił się bardzo mikro wodospad. I właśnie go zaraz sobie tutaj ogarniemy, nie Solarz? Tak. O, jeszcze moja noga nie jest sprawna do chodzenia po górach, ale trudno, trzeba się wysilić. A wygląda to tak. Jakaś prehistoryczna chata. Nie chciałbym mieć chaty w tym miejscu. Patrzcie, Zobaczcie sobie tutaj z przodu. Wczoraj nie było w ogóle jakiejkolwiek wody spływającej z gór. Patrzcie, dzięki temu, że ten deszcz tak lał, to teraz te koryta puste tych rzek zostały wypełnione po prostu wodą. Oczywiście nie, to jest jakaś super rwąca woda, ale no zobaczcie sobie sami, tak? Idziemy teraz tam na górę, zobaczymy jak wygląda ta chatka stara, która tam się znajduje powyżej. Zobaczcie sobie tutaj, kiedyś, dawno temu, tutaj ludzie po prostu mieszkali w tym miejscu i tu była ich chata.
Ona teraz już jest w takim stanie, bym powiedział, bardzo opłakanym generalnie, ale kiedyś tutaj ktoś miał pokój, może miał ktoś kuchnię, taką wiadomo, bym powiedział prymitywną kuchnię, ale miał, tak? Zobaczmy jeszcze tamten budyneczek, który tutaj jest obok. I to trzeba powiedzieć wszystko na takich zadupiach, że tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma, tu jest kilka tylko domków generalnie, jeszcze po drugiej stronie. Zastanawiamy się w ogóle, jak ci ludzie, którzy są właśnie po drugiej stronie tam nie ma żadnej drogi. To się mówiłem przed chwilą. Mówiłeś, tak? Tak. Ciekawe, nie? No łódką. No łódką, tylko i wyłącznie. Tutaj ktoś miał kominek, zobaczcie. Zobaczcie sobie tutaj. Tutaj ktoś kiedyś miał kominek w tym miejscu i robi sobie obiadki, tak? Typowa taka, bym powiedział, bardzo stara chata. Tu ktoś miał pokój, typowy pokój taki z kamienia. 300 lat temu, nie? 300 lat temu generalnie. Się wszystko rozsypało w nic. Ale pomysł jest chytry tutaj. Budzisz się rano, I tutaj cię wodospad zalewa. budzisz się rano i masz widok na drwiącą wodę z samego szczytu tej góry. Petarda. Na Jedziemy granicy. dalej. Yo! Jedziemy już z powrotem na tej trasie. Te wszystkie małe wodospady się ożywiły. Wczoraj było sucho, nie było w ogóle wody. A zobaczcie dzisiaj po tych deszczach. Zaczęła płynąć rzeka. Po prostu petarda, tak? Chytry teraz lata dronem. Mamy taki plan, aby przelecieć tym dronem pod spodem, pod mostem. Chytry na moście, lata dronem, przelatuje, dronik leci, proszę bardzo, zobaczcie sobie tutaj, teraz widzicie ten rzut, jak to wygląda. Polataliśmy dronem, no i tak widzieliście na tym filmiku, przeleciał pod tym mostem, fajne takie ujęcie bym powiedział dla nas. No i była taka sytuacja, zapomniałem, że ma włączone unikanie przeszkód i w związku z tym, że mieliśmy ten wypadek z dronem na samym początku, w tym pierwszym dniu, to widziałem, że dron leci koło drzewa, prawda? No i ja do Chytrego mówię, Chytry, uważaj, stop! No i Chytry się zatrzymał, no nie? Miękkie nogi. No i Chytry się tak po prostu obsrał, że mówię, że jak do niego podeszłem, to czuł się, że ma nogi z waty. No, także, ale okej, w każdym razie było unikanie przeszkód włączone, nie było problemu. Dobra, jedziemy dalej, jak będziemy coś jeszcze ciekawego widzieć na trasie, tutaj, na tej dzikiej trasie, to wam pokażemy. Po drodze już do następnej destynacji pomyśleliśmy, że zatrzymamy się jeszcze w takiej fajnej miejscówce. Słoneczko wyszło, co nas bardzo cieszy. A zobaczcie sobie tutaj na dole, są takie miejsca, w których prawdopodobnie hodują ryby. Takie paśniki, bym powiedział, na samym środku jeziora. I Chytry teraz próbuje polecieć tam dronikiem i wam to pokażę z bliskiej perspektywy, tak? Także zobaczcie, jak to wygląda. Nasi drodzy widzowie, taka nam się zdarzyła lipa troszeczkę, bo wykupiliśmy sobie 5 GB internetu Na Erlo. Albanii, z Erlo. Link pod spodem, bo jest taniej. Jest, tak, 3 dolce taniej, ale to żeśmy wam już mówili wcześniej, że korzystając z naszego linku macie 3 dolce taniej, tak, przy pierwszych zakupach. Ale to nie chodzi akurat o to.
Chodzi tutaj o to, że brakło nam tego internetu z powodu tego, że po prostu Chytry oglądał sobie na Facebooku filmiki. Mówiłem mu, Chytry, nie oglądaj filmików na Facebooku, bo one ciągną prąd. 2,5 giga wyczepałem No i taki jest teraz efekt, że jedziemy do Czarnogóry bez na internetu. ślepaka. Na ślepaka jedziemy. Także jeżeli chodzi o to, jeżeli byście chcieli tylko i wyłącznie używać karty gdziekolwiek na mapy Google i na podstawowe rzeczy, to my żeśmy zużyli w 4 dni giga 100. Zostało nam jeszcze tak naprawdę No, a 4 dziennie, gigabajty. dziennie jeździmy, jakieś 3-4 godziny jeździmy. Dokładnie, nie? Więc tu macie takie proste, bym powiedział, porównanie. O, jest 5 proste. gigabajtów jest w zupełności wystarczające, jeżeli używacie tylko i wyłącznie map Google, nic więcej. Do tego, żeby sobie tam wysłać jakąś wiadomość do domu na Messengera czy coś, do rodziny. Bez internetu mam tutaj oczywiście coś takiego, że jak GPS, na GPS-ie trochę wolno to idzie, ale wczytałem sobie, wiem gdzie jechać. Pojedziemy teraz do Apartoni na Czarnogórę, Tak. w okolicy, już Wam mówię jak to było, Dobrawa, czyli dobra woda, niedaleko Dobrawy. Tak. I teraz zawsze destynacja. Czy fajne jest to, wszystko. że jak dojedziemy już do Czarnogóry, to mamy wykupiony internet, mamy kartę eSIM z tej samej firmy Airlow. Chociaż tu nie widzę, ale... Mamy z tej samej firmy wykupioną kartę na Czarnogórę, więc de facto Wejdę sobie na założone konto Aero i dokupię giga. Za dokładnie, tam tak. parę- Żebyśmy chociaż mieli z powrotem, jak będziemy już wracać do Albanii z Czarnogóry, żebyśmy mieli chociaż 1 gigabajt internetu. To nam wystarczy w zupełności na ten powrót, tak? A jak już dojedziemy do Czarnogóry, no to mamy internet z Czarnogóry też już wykupiony, więc tylko przełączymy sobie kartę i już mamy internet. Więc musimy tylko i wyłącznie dojechać do granicy. Zobaczcie jak to jest wygodne. No, wygodne, no. Także nie musicie się w ogóle martwić. Teraz tak, wyobraźcie sobie, że jedziecie do Czarnogóry samochodem, tak? Tak jak my. No i musicie pojechać, na granicy jesteście i musicie sobie dokupić internet. No i tak, na granicy prawdopodobnie może nie ma takiego punktu, zobaczymy, gdzie można wykupić kartę, ale załóżmy, że ten punkt jest. I co robicie? Musicie tam pójść, dać paszport, dadzą wam kartę, dodatkowo muszą wam zainstalować ją. Zanim się ona zainstaluje, to znowu minie, kurde, 20 minut i tracicie czas. My podjeżdżamy na granicę, Jeden guzik przełączam. przełączamy tylko i wyłącznie na Czarnogórę, czyść jak czapka, jedziemy dalej, nie? Więc zobaczcie, jakie to jest, bym powiedział, udogodnienie. Będziecie gdzieś wyjeżdżać, załóżcie sobie taką kartę właśnie z firmy Airlow. Tu macie u góry w prawym rogu logo tej firmy, link do tej firmy będzie poniżej, także tak jak już wspomnieli przed chwilą, na pierwsze zakupy macie od chłopaków z Petardy $3 zniżki, więc jak zapłacicie za jakąś kartę, nie wiem, $12, to tak naprawdę zapłacicie $9, że oszczędzacie sobie 12 ziko. Taką właśnie mam dla Was ofertę. Jesteśmy już tak naprawdę niedaleko granicy z Czarnogórą i tutaj z tyłu za nami, nie wiem czy widzicie, znajduje się taki zameczek. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na granicy. Hello. Passport. K. There you go. Solarz, mamy neta, uratowani. Okrzyk Super. radości. Okazuje się, że musimy zaparkować samochód i trzeba wykupić ubezpieczenie na samochód. 15 euro na Montenegro. Tego nam nikt nie powiedział.